Jestem teraz na lotnisku Changi-Airport w Singapurze, a konkretnie na terminalu pierwszym, na którym pojawiła się pierwsza w historii lotnisk na całym świecie ruchoma rzeźba. Zrobiona jest ona z multum kropelek, które połączone są silniczkami zamontowanymi tam w górze. Kropelki opuszczają się i podnoszą, a tworząc abstrakcyjne kształty, które niektórym ludziom kojarzą się z chmurami, z pojazdami. Cała konstrukcja waży około 24 ton, a została zaprojektowana przez grupę Art+Com, która już od ponad 25 lat łączy takie technologiczne projekty z zacięciem artystycznym. Wystarczy przejść kilka metrów od tej pierwszej rzeźby, aby dostać się zaraz do jej drugiej części, która nie jest co prawda zsynchronizowana z pierwszą, czyli pojawiają się na niej zupełnie inne kształty, ale dzięki temu widzowie mogą z dwóch różnych perspektyw postrzegać, co się tutaj dzieje. To jest nawet jakiś komiks. Changi-Airport ma się w przyszłości stać tylko czymś więcej niż tylko lotniskiem. To ma to być miejsce, gdzie Singapurczycy będą przyjeżdżali po to, aby spędzać swój wolny czas. Normalnie jak do centrum handlowego, po to, aby zakupić sobie najnowsze ubrania, najnowsze rzeczy, zdobycze technologii. Ma być czymś więcej, tylko miejscem, do którego będziemy przyjeżdżali po to, aby wylecieć z Singapuru, albo miejscem, gdzie będziemy się zjawiać po to, aby wyleć Singapur. Tutaj oprócz tej rzeźby akurat bardzo dużo atrakcji. Można odpocząć w takim mini ogródku o powierzchni około 500 m². Można przejść się obok akwarium, a także odpocząć w bardzo wygodnych hotelach z dostępem do elektryczności praktycznie w każdym miejscu i z szybkim Wi-Fi. Także naprawdę, tak jak latam po już kilku studiach na całym świecie, a przeważnie w Azji Południowo-Wschodniej, to nie spotkałem się tak dobrego, tak wygodnego i nastawionego pasażersko bliska jak Changi Airport.